Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Blisko rok temu, chyba w kwietniu, powiedziałem roku ubiegłego o tym, że na Ukrainie pojawiły się uzbrojone formacje żołnierzy, którzy są Białorusinami, którzy postanowili wspierać armię ukraińską. I to się działo, transformowano w tej chwili 2 pułki, które walczą po stronie ukraińskiej. Nie wiem, czy tylko 2, czy nie ma więcej formacji, ale sądzę, że Białorusini mocno się włączyli w tą wojnę obronną, którą prowadzi Ukraina przeciwko agresji rosyjskiej. Wydaje się, że atmosfera, jaka jest na Białorusi, absolutnie sprzyja temu, żeby to zmierzało do tego, żeby Łukaszenka przestał być przywódcą tego kraju, żeby to państwo wymieniło sobie system, który tym państwem rządzi. I nie chcę to oceniać, jakie są możliwości, ponieważ nie mam tak głębokiej wiedzy, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o społeczeństwo białoruskie, ale wyraziłem po raz kolejny pogląd, że te formacje wojskowe białoruskie, które w tej chwili walczą po stronie Ukrainy, na terenie Ukrainy, one po zakończeniu działań zbrojnych, kiedy dojdzie do zawieszenia broni, te formacje pójdą na Białoruś, do siebie wrócą, ponieważ one już nie będą potrzebne na Ukrainie, więc pójdą do Białorusi. Natomiast wydaje się, że zresztą to wyraźnie oni akcentują, że oni po to walczą na Ukrainie o wolność Ukrainy, bo oni chcą też później, żeby wszyscy, którzy sprzyjają Białorusi, myślą o wolnej Białorusi, również podjęli walkę w obronie albo w celu wyzwolenia Białorusi. Taki pogląd wyraziłem. Uważam, że tak się stanie. Jestem przekonany, choć to są tylko moje prognozy, czy tak będzie, nie wiem na pewno, ale to, co w odwecie, czy może w odpowiedzi na to, co ja powiedziałem, to raczej nie jest dialog, czy wymiana poglądów, a raczej histeria z tamtej strony, bo uważam, że wyrażenie poglądu przeze mnie wcale nie jest takim atakiem na tych panów z Kremla, ale się bardzo cieszę, że tak oni to odebrali i że tak odpowiadają. Świadczy to o tym, że chyba już im nerwy nie trzymają, że im nerwy puszczają, że popadają szybko w histerię, a to dobrze nam wróży. Wróży dobrze Białorusinom. Natomiast przecież wszyscy o tym mówią i wszyscy o tym wiedzą, że Łukaszenko od ponad 2 lat jest w trudnej sytuacji, jest w zasadzie spacyfikowany przez Putina, ma niewiele do powiedzenia, taką marionetką jest, albo może już nawet nie marionetką. Druga kwestia, przypomnieć należy nam wszystkim, tym historykom z Kremla też i z Mińska też, że to oni atakują Polskę od blisko 2 lat, szturmując emigrantami naszą granicę, cały czas usiłując wywołać konflikt na naszej wschodniej granicy. Uważam, że było tyle miejsc ataków, tyle różnych zdarzeń, które byłyby wystarczającymi powodami, żeby Polska odpowiedziała militarnie na te działania Białorusi. Bo Białoruś jest z nami w stanie niewypowiedzianej wojny, atakuje nas nieustannie, cały czas granica jest szturmowana, cały czas odgrażała się Łukaszenka tym, że jest gotowy do konfrontacji z Polską. Zatem wydaje się, że to szaleństwo, które panuje za naszą wschodnią granicą, wynika przede wszystkim z tego, że oni nie mają żadnej strategii, oni nie mają żadnego planu. Są w stanie takiej totalnej histerii, ale my się nie powinniśmy tym przejmować. Ja jako żołnierz stwierdziłem, że istnieją realne szanse na to, żeby na Białorusi powstało powstanie, które przepędzi Łukaszenkę i jego przyjaciół z Moskwy. Musi być spełnionych kilka warunków. Pierwszy to, że Rosja nie będzie w stanie w żaden sposób pomóc Białorusi, ale to będzie zależało od NATO i od Ukrainy, która moim zdaniem nawet wtedy, kiedy dojdzie do zawieszenia broni, będzie trzymała w szachu armię rosyjską, zagrażając armii rosyjskiej swoimi kolejnymi kontrofensywami. Więc Rosjanie nie ruszą się z Ukrainy, bo każdy ruch wojsk rosyjskich z Ukrainy na Białoruś Ukraińcy wykorzystają. Rosjanie o tym wiedzą. Łukaszenka nie ma takiego potencjału, żeby skutecznie walczyć z potencjalnym zagrożeniem wynikającym z na przykład wejścia na teren Ukrainy 2 wybitnych, dobrych, elitarnych pułków, które świetnie walczą. Po trzecie, ja twierdzę, że armia białoruska nie będzie chciała się bić za Łukaszenkę, bo o ile ta elita generalska
nazywam to elitą, to ci ludzie z jego otoczenia, którzy zawdzięczają to, zawdzięczają wszystko Łukaszence, oni będą go chcieli bronić, ale armia białoruska na pewno nie, a społeczeństwo też nie. Pamiętamy, jak przebiegały bunty na Białorusi i pamiętamy też, że wielu żołnierzy białoruskich uciekało z Białorusi, nie chcieli brać w tym udziału, więc przekonany jestem, że to jest kwestia czasu. Społeczeństwo białoruskie ewoluuje, widzi, co się dzieje za ich południową granicą i wierzę w to, że warunki ku temu, żeby do takiego powstania doszło, będą. A teraz kwestią kluczową to jest to, żeby warunki te również wzmocniły działania, znaczy, żeby Unia Europejska, tu głównie o tym myślę, wspierała wszystkich tych Białorusinów, którzy oczekują, że Europa pomoże Białorusi, bo na nikogo więcej Białoruś liczyć nie może. Nawet jak będzie broń jądrowa rozmieszczona na terenie Białorusi, ona będzie w ręku Rosjan. Łukaszenka nie będzie miał wpływu na decyzję o użyciu broni jądrowej, bo to nie będzie jego broń, więc to będzie broń pod kontrolą Rosjan. Rosjanie będą cały czas w jakimś dialogu, nazwijmy go nuklearnym, z Amerykanami, z Europą, więc ten szantaż będzie, zresztą to tak zawsze było i Putin zawsze tego używał, tego szantażu nuklearnego, więc mnie niczym nie zaskakuje, tym bardziej, że to rozmieszczenie naprawdę nie zmienia nic w tej sytuacji z uwagi na fakt, że nosiciele broni nuklearnej, jakim dysponuje NATO, sięgają daleko poza Mińsk i wcale nie trzeba broni nuklearnej rozmieszczać w odwecie na terenie Polski czy Litwy, bo to przecież nie o to chodzi. Istotą jest, co jest środkiem przenoszenia tej broni jądrowej, a nie miejsce jej rozmieszczenia. Więc ja bym temu szantażowi, tej histerii Kremla, Mińska nie ulegał. Uważam, że Putin ma czego się obawiać, a te jego deklaracje o rozmieszczeniu broni jądrowej niczego w sytuacji strategicznej nie zmieniają. Rosjanie nie mają takiego potencjału militarnego, żeby móc panować nad sytuacją na Białorusi w przypadku, gdyby doszło do jakiejkolwiek rebelii czy jakiegoś powstania na Białorusi. Bo wydaje się też, to co się dzieje chociażby w Białgorodzie, że nie ma, a może inaczej, że wśród Rosjan są też tacy, którzy są niezadowoleni z tego, co robi Putin, niezadowoleni są z tej wojny i te formacje, które dokonują działań rajdowych czy akcji partyzanckich na terenie zachodniej Rosji, świadczy o tym, że takich działań będzie coraz więcej, uważam, i że Rosjanie będą mieli problem u siebie, wewnętrzny, ponieważ te działania zmierzają głównie do destabilizacji wewnętrznej sytuacji Rosji, do destabilizacji administracji rosyjskiej. Rosjanie mają z tym poważne problemy i ufam, że to nie są jednorazowe działania, że te działania będą się rozszerzały i że również one dotrą, te działania, do tych części Rosji, gdzie niekoniecznie wszyscy są Rosjanami i niekoniecznie wszyscy chcą być Rosjanami i w Federacji Rosyjskiej. Putin ma tego świadomość i wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, że ta erozja Rosji, ta wewnętrzna się pogłębiać będzie. I Putin nie będzie w stanie wszędzie reagować, tym bardziej, że cały czas ma problemy na swojej południowej granicy, czy na Kaukazie, czy w Azji. Zatem wydaje się, że skala problemów, które czekają Rosję, będzie rosła z dnia na dzień. W przypadku, gdyby doszło do zawieszenia broni, sądzę, bo do tego prawo Ukraina ma, wobec tego, że Łukaszenka jest agresorem w stosunku do Ukrainy, Ukraina ma prawo również wziąć udział we wsparciu pułku ukraińskiego i innych formacji białoruskich zbrojnie. I Łukaszenko musi mieć tego świadomość. Dokonał agresji na Ukrainę. Ukraina ma wszelkie prawo do tego, aby wesprzeć wszystkich tych, którzy chcą odpowiedzieć Białorusi za agresję na Ukrainę wspólnie z Putinem. Także to są takie naczynia połączone i wydaje mi się, że Białorusini mogą liczyć na wsparcie Ukrainy bardzo mocne, a my wsparcia Ukrainie, czy wspierania Ukrainy na pewno nie zaprzestaniemy. Cel, jaki oni osiągają, jest, uważam, poziomem operacyjnym, dlatego że oni zakłócają funkcjonowanie administracji rosyjskiej, zakłócają stabilizację,
czyli stabilną sytuację wydawałoby się w tym rejonie, obwodzie białgorodzkim, a zatem cel jest, moim zdaniem, celem zasadniczym jest zakłócenie funkcjonowania administracji rosyjskiej, sił bezpieczeństwa rosyjskich, a jednocześnie wzbudzenie niepokojów nie tylko wśród ludności obwodu białgorodzkiego, ale wszystkim na Kremlu, bo moim zdaniem Kreml jest zaskoczony tym, co się dzieje, rozwojem sytuacji. Kreml nie ma kontroli nad tym, co się tam dzieje, w związku z tym wysłał duże siły bezpieczeństwa do tego regionu. Wydaje się, że w ciągu kilku dni ograniczą na pewno działania tych legionów, ale to jest dla nich wyraźny sygnał, że te oddziały, tego typu oddziały mogą działać na terenie Rosji i że te oddziały wcale niekoniecznie są przez Rosjan, którzy niekoniecznie kochają Putina, źle widziane. Zatem środowisko do działania dla takich oddziałów okazuje się, że może być sprzyjające, co poważnie moim zdaniem niepokoi Kreml. Że Rosjanie tam nie będą przerzucali wojsk operacyjnych z frontu. Oni z tymi grupami, w końcu im przecież nielicznymi, będą chcieli sobie poradzić siłami bezpieczeństwa. Skierowali tam kilka brygad bezpieczeństwa, które pacyfikują te rejony i próbują ścigać tych legionistów. Wydaje się, że zakłócenia już namieszały te grupy bardzo dużo, bo to poszło w świat. Kreml jest zaniepokojony i Kreml nie bardzo wie, jak sobie poradzić, czyli ta skala tego typu działań będzie większa. Nie liczmy na to, że do tej grupy wznieco powstanie w Rosji czy w obwodzie białgorodzkim, ale jest to wyraźny sygnał dla Kremla, że takie działania będą zagrażały cały czas Rosjanom i że oni nie mogą się już w zasadzie czuć nigdzie bezpiecznie, bo przecież działania w obwodzie białgorodzkim te rajdowe, czy uderzenia dronami różnego typu i też i dalekiego zasięgu na infrastrukturę krytyczną Rosji, na składy paliw, na rejony ważnych miast, chociażby mówić o Moskwie, świadczą o tym, że Rosjanie mają poważny problem i że ta wojna dla nich staje się wielkim problemem, ponieważ to nie tylko działanie na froncie, ale to już dotyka głębi Rosji i obywatele rosyjscy widzą, że coś się dzieje, co wcale nie jest zgodne z tym, co mówi propaganda, że operacja specjalna jest sukcesem wielkim, a tu się okazuje, że płoną wielkie magazyny paliw na Krymie, w Rosji, a zatem wydaje się, że społeczeństwo rosyjskie na pewno świadomościowo ewoluuje, bo widzą, co się dzieje i że wcale nie jest tak, jak mówi Kreml. Ukraińcy będą się na zachód od Bachmutu bronili, a jednocześnie będą usiłowali okrążyć głównie od północy wojska rosyjskie, które weszły do Bachmutu. Wydaje się, że ku temu zmierza, natomiast intensywność walki, które mają tam miejsce, jednak o tym nie świadczą. Bo jeżeli by chcieli Ukraińcy okrążyć Rosję w Bachmucie, powinni wykonać zaskakujące uderzenia dużymi siłami, które by pozwoliły im okrążyć wojska rosyjskie. Do dzisiaj to nie nastąpiło. Trwają walki pozycyjne praktycznie, tak jakby obie strony odtwarzały zdolność bojową, wymieniały wojska, ratowały wojska i przygotowały się do kolejnej fazy walki o Bachmut. Natomiast nie ma symptomów wskazujących na to, że Ukraińcy zmierzają do tego, żeby wykonać jakieś zaskakujące uderzenie czy od południa, czy od północy, które pozwoliłyby im wojska rosyjskie w Bachmucie okrążyć. Być może to będzie miało miejsce, szykują się do tego, czekają na właściwy moment, bo moim zdaniem warunki operacyjne ku temu są, zatem tak się powinno stać. Trudno powiedzieć, czy to jest intencją dowódców armii ukraińskiej, być może bardziej absorbuje ich w tej chwili przygotowanie do kontrofensywy niż w tej chwili walka o Bachmut, którą w zasadzie częściowo odpuścili. Każdy taki moment, kiedy na froncie pojawia się nowe wojsko, które luzuje to wojsko, które do tej pory walczyło, jest dogodnym momentem, ponieważ zanim to wojsko okrzepnie na pozycjach bojowych, zorientuje się o sytuacji, o położeniu, rozpozna rejony walk, pozycje bojowe, stanowiska ogniowe, minie trochę czasu. W związku z tym to jest dogodny moment do tego, żeby zawsze uderzać i zawsze ci, którzy monitorowali sytuację, obserwowali działaniem przeciwnika, rozpoznawali jego działanie, czekali taki moment, kiedy przeciwnik luzuje swoje wojska, wymienia wojska i kiedy na froncie pojawiają się nowe wojska, jeszcze nie do końca przygotowane, zorientowane, to zawsze jest
najlepszy moment do uderzenia, ponieważ to wojsko nie jest jeszcze okrzepłe na pozycjach bojowych, w związku z tym nie jest w stanie podjąć skutecznej walki obronnej. Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy dostali tyle sprzętu pancernego, dostają dalej jeszcze. Niemcy dali im, bodajże chyba wczoraj była decyzja o przekazaniu 110 czołgów Leopard 1-5. To są dobre czołgi. Wydaje się, że w tej chwili gotowych, bo to teraz trzeba proces szkolenia przeprowadzić, gotowych mają brygad pancernych i zmechanizowanych tej pięści pancernej mają na poziomie do 18 brygad. Do 18 brygad, które są zdolne do wykonywania działań uderzeniowych. Teraz wracając do kontrofensywy. Panie redaktorze, wszyscy na nią czekamy. Moim zdaniem armia ukraińska jest gotowa. Armia ukraińska jest gotowa, dowódcy mają na stole scenariusze tej kontrofensywy, przynajmniej kilka, mają wybrane kilka kierunków, wiedzą jak to zrobić na tych kierunkach, mają przygotowane zgrupowania uderzeniowe, wiedzą jak to trzeba zrobić. Teraz czekają na decyzję prezydenta Żeleńskiego. To, że od Żeleńskiego w tej chwili zależy, kiedy będzie kontrofensywa. Oczywiście myśmy mówili o tym, że cezurą czasową jest 11-12 lipiec, kiedy będzie szczyt NATO. Aby Żeleński miał argument na stole wynikający z sukcesu kontrofensywy, ta kontrofensywa musi się zakończyć, powiedzmy, z końcem czerwca. Trwać takie uderzenie powinno, moim zdaniem, i będzie trwało przy tym potencjale, jaki mają Ukraińcy, maksymalnie 10-12 dni. To w zupełności wystarczy, żeby przełamać obronę, czy rozbić obronę armii rosyjskiej na jakimś wybranym kierunku, dokonać wyłomu w tej obronie, okrążyć zgrupowanie wojsk armii rosyjskiej i je rozbić. Na to będą Ukraińcy potrzebować 10-12 dni. A zatem trzeba oczekiwać, jeżeli jest taka wola oczywiście Żeleńskiego, że chce tej kontrofensywy, że w ciągu najbliższych dni, może tydzień, dwa, zapadnie decyzja i ta operacja się rozpocznie. Bo dla Ukraińców ten termin koniec czerwca, to jeżeli byśmy mieli rozpocząć operację, to takim ostatecznym terminem to jest około połowy czerwca. Ale to w tej chwili, znaczy ta decyzja w tej chwili jest tylko w ręku Żeleńskiego. Wojsko jest gotowe, stoi w blokach startowych, przygotowane, dostają jeszcze zapasy amunicji do dalekich uderzeń. Uderzenia mają zaplanowane. Na pewno ukraińska armia ma w celach, czy w tabelach celi, które będą niszczone w ramach uderzeń głębokich, dalekich. Wszystkie odwody armii rosyjskiej, które Rosjanie zgromadzili za Donem na północ od Rostowa w rejonie Woronerza, wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej, głównie logistyczne armii rosyjskiej, jak również są przygotowani do tego, żeby te wojska rosyjskie, które będą przed wojskami, które będą uderzały wojskami ukraińskimi, żeby skutecznie HIMARS-ami, artylerią przemielić, aby tempo natarcia armii ukraińskiej było duże, żeby Ukraińcy mieli w tym natarciu powodzenie. Czekają na sygnał prezydenta. Natomiast czy czekanie do jesieni, kiedy dostarczy Zachód samoloty F-16 Ukraińcom jest uzasadnione? Moim zdaniem nie. Odwlekanie w czasie kontrofensywy, jak i znaczącego sukcesu armii ukraińskiej może zawieść oczekiwania Zachodu, zawieść oczekiwania nas wszystkich. Wszyscy oczekują zwycięstwa i tego zwycięstwa oczekują też ci, którzy namawiają Żeleńskiego do tego, żeby przyjąć jakąś formułę rozmów zmierzających ku zawieszeniu broni. Żeleński ma świadomość tego, że stoi pod pręgierzem tych, którzy oczekują tego od niego. Dlatego też wydaje się, że decyzja co do tego, że będzie kontrofensywa, ja tutaj nie mam wątpliwości, że będzie. Natomiast nie czekałbym z tym do jesieni, bo w zasadzie cała idea, która przyświecała nam, między innymi, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, w zasadzie nie zostanie zrealizowana i nie wiem, czego mógłby oczekiwać na jesieni, przepraszam, Żeleński, bo to będzie już w zasadzie po wojnie, dlatego że
ta wojna przejdzie w stan takiego zamrożenia, tego takiego już głębokiego impasu strategicznego, który będzie tylko wojną na wyczerpaniu obu stron. Uważam, że Ukrainie jest potrzebne zawieszenie broni, żeby Ukraina mogła przystąpić do odbudowy kraju, do odbudowy państwa, do odbudowy tego, co jest niezbędne do tego, żeby Ukraina była Ukrainą. Czy Żeleński taką decyzję podejmie, nie wiem, ale na pewno jest pod wielkim naciskiem wszystkich tych, którzy oczekują, że działania zbrojne na Ukrainie się zakończą. Znaczy, generalnie działania w powietrzu mają charakter bardzo ograniczony. Nie ma wielkich operacji powietrznych. Są jakieś pojedyncze wydarzenia, które zasadnie nie zmieniają sytuacji operacyjnej. Obie strony przygotowują się do kontrofensywy, bo Rosjanie zakładają, że ona będzie miała miejsce, więc oni przygotowują się do tego, żeby nie dać Ukraińcom szansy wywalczenia przewagi w powietrzu na terenie operacji. A Ukraińcy tym sprzętem, który dostali z Zachodu, między innymi MiG-ami 29, które dostali od nas i od innych, przygotowują swój potencjał powietrznych sił do tego, żeby móc w czasie, gdy będzie operacja zaczepna, ta kontrofensywa, wywalczyć przewagę w powietrzu nad rejonem operacji, bo to jest kluczowe dla powodzenia. Bez wsparcia lotnictwa uderzeniowego oraz myśliwskiego, który ma wywalczyć przewagę, czyli osłonę wojsk nacierających przed atakami lotnictwa rosyjskiego, ta kontrofensywa nie ma szans. Ukraińcy mają tego świadomość i w związku z tym moim zdaniem przygotowani są do tego nawet na bazie tego sprzętu, który mają teraz. Co do F-16 i ile? Na taką operację nie trzeba by więcej jak pewnie 3 eskadry po 16 F-16. A w eskadrze jest ile samolotów? 16. Mhm. Tak na zachodzie u nas jest, że mamy 16 w eskadrze. Tak. Czy one dotrą na front do kontrofensywy? Na pewno nie. Choć pilotów mają moim zdaniem Ukraińcy od dawna dobrze wyszkolonych na F-16. To będzie potrzebne być może na późniejszy okres wojny. To się stanie, jeżeli nawet na jesieni to będzie potrzebne. Ja bym nie przesądzał, że ich brak w czasie kontrofensywy jeszcze nie powodzenie tej kontrofensywie. Nie. Natomiast na pewno później F-16 będą potrzebne, bo ta wojna nie skończy się pokojem jeszcze w tym roku. A ile MiG-ów mogą mieć w tej chwili? Od tego panu nie odpowiem, dlatego że to ewoluowało cały czas. Mówili, że to jest taka cyfra po wyremontowaniu, po otrzymaniu tych MiG-ów, które dostali z Zachodu, oscyluje około 100-120. F-16 jest samolotem nowej generacji, nowszej generacji niż MiG-29. Ma dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o zdolności przenoszenia systemów walki, przede wszystkim nowoczesnych systemów walki, które mają duże zasięgi. Chociażby na przykład te pociski, które myśmy kupili, pociski JASM do F-16. Natomiast niewątpliwie MiG-29 charakteryzuje się tym, że jest bardzo dobrym manewrowym samolotem myśliwskim. Pokazywał wielokrotnie na różnego rodzaju pokazach swoje walory lotne, ale uważam, że istotną przewagę F-16 ma w tym, że jest nosicielem doskonałych systemów uzbrojenia i jego możliwości rażenia, czy rozpoznania nawet samolotów czyli rosyjskich, ma dużo większe możliwości. Rosjanie, Amerykanie czy F-16 ma większy zasięg środków rozpoznawczych, więc mogą te samoloty wcześniej rozpoznać samoloty przeciwnika i wykryć je, niż mogą być wykryte przez przeciwnika samoloty. Ukraińcy w tej chwili prowadzą wielką operację logistyczną, która przygotować ma wojska do tej kontrofensywy i ta operacja ma na celu zgromadzenie sprzętu, zapasów, ogromnych ilości zapasów. Stąd mówię, że trwa operacja logistyczna, która ma zapewnić wykonanie zadania wojskom w ramach operacji czy tej kontrofensywy, o której mówimy.